Szanowni Państwo, partnerzy spółki RGW poprosili mnie o parę słów komentarza dotyczącego obecnego stanu przepisów normujących przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w Polsce. Otóż na wstępie należy zaznaczyć, że obecnie obowiązująca ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje dualistyczny model ochrony prawnokarnej tych podstawowych zasad funkcjonowania obrotu gospodarczego. Z jednej strony bowiem mamy przepisy o charakterze cywilnoprawnym, które umożliwiają przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń z tytułów szkód i strat, które poniósł na skutek tego rodzaju zachowań. Z drugiej strony mamy do czynienia z zakazami karnymi, a więc z przepisami o charakterze prawnokarnym, które w odpowiedniej konfiguracji mogą doprowadzić do odpowiedzialności karnej sprawców tego rodzaju zachowań. W tej drugiej grupie możemy wyróżnić następujące tak zwane typy czynów zabronionych, czyli swego rodzaju przepisy na przestępstwo. Pierwsze z nich to normy, które penalizują ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Drugą grupę stanowią przepisy penalizujące tak zwany plagiat przemysłowy, o którym dwa słowa później. Wreszcie są także normy, które penalizują organizację systemu tak zwanej sprzedaży lawinowej, wprowadzanie w błąd klienta, jeżeli chodzi o oznaczenie produktu, czy też rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji o firmie. Dzisiaj dwa słowa o tak zwanym plagiacie przemysłowym. Cóż to takiego jest? Otóż plagiatem przemysłowym jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, ewentualnie wprowadzanie artykułów tak skopiowanych do obrotu. Inaczej przestępstwo to bywa nazywane naśladownictwem albo naśladownictwem niewolniczym, czy też pasożytowaniem na renomie przedsiębiorstwa i te nazwy doskonale w sposób oddają charakter tego przestępstwa. Z jednej bowiem strony takie czyny godzą w uzasadniony interes przedsiębiorcy, który jest zainteresowany utrzymaniem renomy przedsiębiorstwa, utrzymaniem pewnej wyrobionej często przez lata pracy przekonania o tym, że to jego towary cechują się pewnymi szczególnymi cechami. Z drugiej strony godzi w interesy samego klienta, który kupując dany towar liczy na to, że kupuje oryginał, a nie tylko zazwyczaj kopię. Jest to przestępstwo powszechne. Może je popełnić każda osoba, niekoniecznie związana z firmą, której produkty się kopiuje i niekoniecznie także będąca innym przedsiębiorcą. Jest to przestępstwo umyślne, a więc przestępstwo, które może być popełnione albo wówczas, kiedy ktoś chce dokonać takiego czynu, albo który godzi się na dokonanie tego czynu i godzi się na spowodowanie pewnych następstw. A tym następstwem plagiatu przemysłowego jest, proszę Państwa, spowodowanie szkody. Przy czym ta szkoda dla przedsiębiorcy niekoniecznie musi mieć charakter majątkowy, czyli niekoniecznie musi być uszczerbkiem w pewnych majątkowych, policzalnych dobrach przedsiębiorcy. Mogą być to przecież pewnego rodzaju rysy na dobrym właśnie wizerunku firmy. Może być to spowodowanie odwrócenia się klientów od określonej linii produktów, czy nawet od określonej firmy. Te wszystkie przesłanki należy brać pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy określone działanie, określone kopiowanie spowodowało właśnie taki rezultat. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia informacji, które będą pojawiać się na naszym portalu. Chcielibyśmy przedstawić Państwu inne zagadnienia. Wierzę, że znacznie bardziej dla Państwa interesujące niż zagadnienia prawnokarne, a mianowicie zagadnienia dotyczące ochrony cywilnoprawnej, uprawnień, którym w tym wypadku przysługują przedsiębiorcy w zakresie dochodzenia swoich roszczeń. Dziękuję Państwu raz jeszcze.